No co się wydarzyło? Wyszłam do ogrodu i zobaczyłam 2 psy szczekające po drugiej stronie ogrodzenia. Plany. Czymże są plany? Zupełnie inaczej planowana była dzisiejsza wolna sobota. Co do piesków, to miała być wizyta kontrolna tarczycy u Bailey i spacer, i trening po południu. Ale zdecydowanie nie było w planach tego i spożywania śniadania w takich warunkach. Skręcało mnie już z głodu, bo oczywiście to wszystko było na pobudkę od samego rana. Bez żadnego śniadania, bez kawy, kawa mi już niepotrzebna. No i Michał skręcił jakiekolwiek kanapki. Zbliża się moja wizyta z Bailą, a ja jestem w proszku i kąpię szczeniaki, a pod spodem, pod tymi ciuchami, to mam piżamę. Bo ta cała sytuacja zdarzyła się przy porannym wyjściu psów. Kiedy byliśmy jeszcze w piżamach, Michał chyba już zdążył się ubrać i był w toalecie. Wyciągnęłam go z niej po prostu błyskawicznie. Chciałabym widzieć, jak szybko zakłada spodnie. Od miasta. Dostałem telefon. Że co? Halo! Nie słychać cię w ogóle. Halo! No teraz cię słyszę. Na Grunwaldzkiej są, dostałam telefon. Właśnie zgarnąłem 5. Dobra, proszę cię jeździć tam na tą Grunwaldzką, ja wyjeżdżam rowerem. Mam te psy! Ale nie wiem, co wszystkie. Dobra, no to... Kogo ty masz w domu? Nic. Mam raczej formę na drodze, a i wejdę. Wszystkie odchódy. Nie mam Glow, Barona i wszystkich szczeniaków. Szczeniaki mam wszystkie, mam Glow, nie mam Barona. Afery masz? Tak. No to został dziadek. Mały! A tobie kurwa nie za dobrze? Do auta. Otwieraj mi bramę. Dobra. I do salonu gromerskiego od razu, bo jest... Nie mogę wytrzymać w aucie. Dobra. No jak tylko zobaczyłam, że 2 psy stoją pod bramą po drugiej stronie i szczekają, to dostałam zawału serca. Jestem tak roztrzęsiona, że nie wiem, kiedy pierwszy raz do Ciebie dzwoniłam, to już byłeś poza, a ja się ubierałam szybko spodnie, żeby wsiadać na rower i jechać w inną stronę. Bo mamy teraz tylko jeden samochód. Cholera jasna. Zapach, jaki miałem w samochodzie, był nieziemski. Zresztą pieski bardzo ładnie wyglądają. Wiem, 9:54, chyba dzwoniłam do Ciebie pierwszy raz. A mamy 10:01. A nawet nie wiedzieć, że są takie brudne. Fuj! Więc musicie uwierzyć na słowo. Chodźcie, no w łajniek już się wytaplały. Albo je jedzą właśnie, bo oni coś je. Ja nawet nie A patrzyłem. gdzie masz jeszcze jednego szczeniaka?
A, Jezu, on już wygląda jak matka. Brok, pokaż się. O, cudowne. Perfumy prawdziwego faceta. Fuj. Mówią ostatnio kąpiele. Ja się cieszę, że jesteście żywi. Żywi jesteście. A ty co mi chcesz powiedzieć? To już wyjść nigdzie nie można? Za krótki był ten spacer? Oczywiście. Za mały gigant? Czy może jeść Nie gadaj mam tyle. dać teraz? Jeść mam dać, tak? Wspaniałemu pieskowi, który sobie na giganta poszedł. A tu jest taki aniołek synuś, drugi taki wspaniały. I trzeci, i matka, czwarta, i piąty, i szósty, tak? Jezu, ale ty się nagadasz. Dawaj jeść? No jeść. Ja się najadłam, chłopie. Ja się świetnie najadłam. Strachu się najadłam. Ale o co tyle zachodu? Rozumiesz to? Człowiek was tak kocha. Ja ciebie plepsie też. A wy takie bezmyślne rzeczy. Jak nastolatek. Myślny jestem. 11 lat, chłopie. Spadaj. Jak nastolatek się zachowujesz. Idźże już. No właśnie. No No mała, daj spokój. To na prima aprilis A żart ja tu był. już kawy nie potrzebuję, ani żadnej adrenaliny. A ci się jeszcze beztrosko bawią. Oj, mamuśka, czego ty dzieci uczysz? Czego ty uczysz te dzieci piękne? Już nie takie piękne. Błajnie wytarzane. Niesamowita, wspaniała reakcja ludzi z 5 telefonów błyskawicznych, że nam psy wyszły i z informacjami, gdzie były widziane. No coś niesamowitego. Ludzie, dziękujemy. Jesteśmy wam tak mega wdzięczni, jeśli to kiedykolwiek zauważycie. Tylko dzięki szybkich reakcjach w takich sytuacjach psy można uratować. Bo w dzisiejszym zurbanizowanym świecie biegający sobie luzem pies ma marne szanse na przeżycie. Nawet taki sprytny jak Haz. Sprytny, ale głupi i bezmyślny, nie? No właśnie. Mój stan emocjonalny po tym wydarzeniu to chyba widać, nie? Nikomu nie życzę. Chętnie pieski wsiadały do auta? Szczerze? Nie mam pojęcia. Ja po prostu brałem za fraki i szybko do auta przy głównej drodze zjazdowej z Lipowego. A Baronowi otworzyłem drzwi na fotel pasażera i bardzo chętnie wsiadł z powrotem. Ale olał całą swoją rodzinę. Stwierdził, że on ich drogami chodził nie będzie. Był w zupełnie innym miejscu. No, skurczybyk. Dobrze, że reszta się trzymała razem, chociaż nie wszystkie. No, Nie. a jaki pomysł miały te, co wróciły, myślisz? Przypuszczam, że wszystkie prócz Barona były w tym samym miejscu. Tylko Astrid, Ferry i San już postanowiły, że sobie pójdą zwiedzać inny rejon. Jak usłyszałem moje darcie się do domu, to po prostu zmieniły kierunek i przybiegły. Chociaż San to biegła prosto na samochód, musiałem zostawić drogę jakiemuś samochodowi, który był za mną. Matko. No daleko było od siebie, ale biegła środkiem drogi, bo Ferry i Astrid biegły chodnikiem grzecznym. No, a San jest oszołomkiem. Ona biegła środkiem A ktoś drogi. już chyba się władował do kąpieli w międzyczasie. Ta piąteczka, którą masz w salonie, to ogólnie sobie leżała grzecznie na trawce pod kapliczką i modliła się jedząc gnojowicę. A to pobożne pieski. Dobrze się bawisz, Brok? Dobrze się bawisz. Ty się odczep od moich perfumów. Zaraz nie będzie ci tak wesoło, jak rozpoczniemy spłukiwanie z ciebie łajna. No co? Otwieraj więzienie. Jeszcze składasz zażalenia? Tak, jeszcze straciłam pomidora z mojej kanapki. Podobne zachowanie po dziś dzień wannie prezentuje 9-letnia Fej. Ojej, ojej.
Widzicie to dobry odwet za nerwy, jakich nam dostarczyły z samego rana? Typowa haszka tragedia. Tragedię to ty byś miała i byś tej ucieczki nie było. Absolutnie nie zamierzam im teraz robić typowego spa, jakie robię przygotowując psa do wystawy czy pielęgnując psy klientów. Muszę się wyrobić na 12, a jest 11. 11:09, a mi zostały jeszcze 3 psy do przemycia, więc to będzie dalekie od fachu groomerskiego. Jedynie nałożenie szybkie szamponu, powcieranie w brudne miejsca, wypłukanie, podsuszenie delikatnie tylko powietrzem suszarki, bez dokładnego suszenia, absolutnie, bo to byśmy się, zeszłoby mi z 5 godzin. Ważna rzecz, nasze psy za ucieczkę nie dostały żadnego ochrzanu. To jest gorsze od ochrzanu. Najważniejsze jest to, że mają do nas zaufanie. Chyba miały. Ucieczki dają do siebie podejść, dają się złapać, dają się zapakować do samochodu. Nie uciekają przed nami. Tego zaufania nie chcielibyśmy nigdy stracić. I nas kąpiecie? Sprawa miałaby się, gdybyśmy złapali je na gorącym uczynku podczas uciekania. I faktycznie bylibyśmy na tyle szybcy, żeby im tą ucieczkę zablokować, to wtedy jakaś reprymenda na pewno by się im należała. I byłaby na miejscu. Ale nie kiedy pies już zwiał i znaleźliśmy go później lub sam przyszedł. Absolutnie nie. Otrzep się. Otrzep się. Staram się wszystkie psy uczyć tego, że otrzepują się dopiero jak od nich odejdę i pozwolę na to, ale widać Black jeszcze nie ogarnia sprawy. Nie? No otrzepię się? Dawaj, otrzep się. Śliczna dziewczyna. Super. Nie wiem, czy mi wyszło. Brawo, super. Jest jak ojciec. Tylko ojciec już wie, że musi stać, więc stoi i narzeka pod nosem. Baron jeszcze myśli, że da radę wyjść. Nie. Baron jechał w osobnym miejscu w samochodzie, więc jemu się upiekło z tą kąpielą. A sam jakiś skłonny do tarzania w dziadostwach nie jest. Czemu ty nie jesteś jak tatuś? A może jesteś, bo ty się nie dawałeś. Stwierdzam po umyciu wszystkich, że największej kąpieli potrzebował Brok. On sobie smarował całą szyję i pyszczek w łajnie. A reszta to chyba tylko sobie tam była, coś tam skubnęła, coś tam zjadła, ale nie wygląda, żeby się wytarzali jakoś szczególnie. Natomiast jechali w aucie przytuleni do tego brudnego Broka. Więc jak tu wszystkich nie umyć? No i mój salon po kąpieli kilku gagatków haszczych wygląda tak. Pobojowisko. Więc jeszcze potem czeka mnie sprzątanie, żebym mogła rozpocząć nowy tydzień pracy. Nie żyję. Jestem mokrusieńka. A ty zadowolony? Zadowolony z siebie, tak? Idziemy? Idziemy? Super. Sytuacja opanowana, szczeniaki wykąpane, ale jak przystało na prawdziwe Many Dogs Zero Money, jedziemy właśnie gdzie? Do lekarza z Bejlunią zbadać tarczycę.
A dlaczego Bejlunia jedzie w nogach, a nie jak przystało na bezpiecznego pieska, bezpiecznie przewożonego pieska gdzieś tam z tyłu w bagażniku, w klatce? Ano dlatego, że samochód po całej akcji ze szczeniaczkami jest cały w padlinie. Także pozdro. Żeby Bejla nie była kolejnym psem do kąpania, to musi jechać właśnie w nogach. I ten zawód w oczach, gdy zawsze pozwalają. A tym razem ma się brudne łapki i do sypialni wstępu nie będzie. Dobranoc pani. No, No. a mamy tu jakiegoś psa? Bo ma pani ustalenia wieczorne? Mamy, pan o tym wie. Tak? Jak to się stało? No biedne psiątko piszczało. Ale przecież w sypialni nie powinno być psów. No właśnie, i zacząłeś puszczać tego jednego i nauczyłeś, a teraz co? Ja nauczyłem. Mhm. A niby kiedy? Jak puszczałeś. Jest tu jakiś piesek? Jest za dobrze pani? Nawet z brudnymi łapami wpuszczają. Zadowolona? Dzień dobry. Wyjechaliśmy z Anglii i liczyliśmy, że unikniemy angielskiej pogody. Ale jak widać, jak było słonecznie, to musieliśmy siedzieć w domu. A dzisiaj już jest tak pięknie i bajecznie. Super! Hop, 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 hop. Dobrze. Wyjście na ostro to wyjście wielu małych podejść. Za każdym razem wydaje ci się, że już jesteś, a tu trzeba podejść kolejny raz. Chyba jest. Teraz zobaczymy, czy Asia jest gotowa na schodzenie z pieskami po zimowym treningu. Zapinaj kieszenie, tak wiem. San, dawaj, dawaj! Dawaj, San! Muszę odzyskać portfel. Zawsze na mnie wkurza, że go upominam o kieszenie otwarte i dziurawe. Ci ludzie idą do sklepu. Po prostu uwielbiam te chwile, kiedy wracamy ze spaceru, albo co gorsza, treningu w błocie z psami, upaprani, często w dziurawych gaciach i musimy iść do sklepu, bo nie mamy co jeść. Także niedzielny strój. Lidl zaprasza. Zobacz na moje ręce. Wstyd tu być. Wstyd tu być. Dobrze. Chodź mój. O, jaki widok. Pani Rosinko, czy ja mogę obudzić pana Michała? Ale ja muszę. Kochanie, jest 7:23. O 9:00 mamy pana na bike jogging. Musimy dojechać. Musimy dojechać.
wcześniej musimy dać znać, w którym miejscu dzisiaj w tej wspaniałej aurze zimowej będziemy jeździć na rowerze. Pierwszy raz pan będzie jeździł. Ale nie na rowerze, tylko z psem? Z psem na rowerze. No to dobrze, bo jakby pierwszy raz na rowerze jeździł, to nie ma takiego miejsca w Limanowej. No więc Rosinka mówi, że mogę cię już obudzić, bo musisz mi pomóc wymyślić miejsce. Nieprawda, ona chce być głaskana. Ona chce być głaskana, jest bardzo zajęta. Grejko, teraz. chcesz tu obudzić pana? Nie. Proszę pana, pieski też czekają na śniadanko, żeby były gotowe do biegu. No i musimy zdecydować, czy idą tylko 2 pieski z nami na bike jogging, czy ja biorę jednego pieska, a ty bierzesz całą ekipę do wózka. Tylko wtedy raczej nie będziesz w stanie towarzyszyć panu, bo będziesz za szybki. To będzie fantastyczna przygoda na wózeczku tutaj. Na śniegu dawno nie jeździłem. Myślę, że spróbuję z wózkiem. To musisz razie- nakarmić więcej piesków. A na razie się muszę przytulić do cudownej kobiety. Wspaniale, tylko nie zmiażdż tej cudownej kobiety. Ja nikogo nie mieszczę. To raz. A 2, ja sama nie ogarnę, bo jeszcze będziemy mieli gości z Bornholmu dziś wieczór lub jutro i o tym też musimy zdecydować i przedstawić im plan, więc kolejna rzecz, dla której musisz wstać, a ja właśnie sprzątam. Patrząc na poziom zabłocenia naszego mieszkania przy tej pogodzie i tego, ile trzeba sprzątać. No to idealnie jakby się cisnęli między jednym odkurzaniem a drugim. Rosie, wstajemy? Wstajemy? Idziemy? Idziemy, Rosie? Nie? Dobra, nurkuję tu! W ogóle wspaniałą pogodę mamy na jazdę na rowerze. Nie ma to tamto. Tego ja dzisiaj biorę wózek. Tego widoku się nie spodziewałem zobaczyć, gdyż te opaski odpinałem wczoraj po południu w Limanowej. Objechały ze mną do Krakowa, pojeździły po Krakowie i wróciły do Limanowej. Jeździłem autostradami też. I dojechały. To się nazywa przytomność umysłu. Dobrze, że nie odleciały. Będziemy powoli się szykować do drogi. Warunki przednie. Na szczęście udało nam się znaleźć rękawiczki. Więc nie zamarzniemy chyba. Ale droga im dalej w las, tym bielsza i wydaje się, że jest tam też lodowisko, więc ja mam dobrze na 3 kółkach. Gorzej z nimi. Kiedy Michał pożycza klientowi na bike joggingu swoje rękawiczki. Jak myślicie, co to jest? A jest naprawdę mroźno, ręce odpadają, więc z gołymi rękami nie bardzo chciał jechać. I pojechali. Pierwsza trudność, szlaban. Trzeba objechać. Ale obyło się bez gleby, tylko zatrzymanie. Brawo, Everest, dajesz! Go, go, Everest! Dawaj, dawaj! Rękawiczki się świetnie spisały. Może nie są jakieś bardzo ciepłe, jest trochę przewiewne, ale na tyle izolują, że dało radę i palce mi nie odmarzły na tej zimowej scenerii. Szefuncio Baro. No a tutaj szara rzeczywistość. Wiosna. I wszystkie brudne ręczniki po wycieraniu psiaków. Kolejne wycieranie przede mną. No jest szarpaczek, tak, proszę bardzo. No to niech moc będzie ze mną.
Tak Ci się spodobały połajnowe i pobłotne kąpiele częste? Czy to Twoje nowe legowisko? Jak tatuś. Znowu. Bardzo tatusiowe te dzieci. Mi Michał powie, że za bardzo majdam aparatem. Pozdro.